Cześć, witam Was z Drei-Zinnen, Trecime, ośrodka narciarskiego w południowym Tyrolu, położonego tuż przy granicy z Austrią. Byłem już tutaj rok temu dokładnie i na szczęście mam materiał nagrany przy pięknej pogodzie, ponieważ dzisiaj sypie, jeszcze raz sypie, więc niewiele będę mógł Wam pokazać, ale będę miksował ten materiał. Nie jestem w żadnym centrum handlowym, ale jestem w tak zwanej punce. To jest punka, czyli miejsce, gdzie są zlokalizowane kasy. Tu można nabić skipasy Wasze. Z tej strony można się napić czegoś, odpocząć chwilę. Jest restauracja, bar. Dalej jest sklep, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Tam też jest, u góry jest depozyt, gdzie można zostawić Was sprzęt, więc nie musicie go ze sobą nigdzie zabierać, tylko tutaj zostawiacie w lokerach czy w szafkach. Wyjeżdża się ruchomymi schodami. Tu są też toalety. Wyjdę jeszcze na chwilę na zewnątrz, zapraszam Was. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo o tym już mówiłem we wcześniejszym vlogu z Kronplacu. Popatrzcie się, tam jest dworzec kolejowy, tam jest stacja kolejowa, czy przystanek. Tam staje pociąg, który jeździ tutaj przez Dolinę Alta Pusteria, czyli Pustertal Express, trudne słowa, który kursuje między Lienz, miastem w Austrii, a Brixen, Bresanone. Pociąg jeździ cały czas, bodajże chyba co 20 minut czy co pół godziny, więc nie ma problemu. I tu jest specjalnie tak zaprojektowane, że tu jest przystanek i przystanek jest też pod Kronplacem. Tam wsiadacie w gondolę bezpośrednio z peronu, tutaj trzeba aż tyle przejść i tam macie gondolę, obok jest krzesło. Jeżeli jesteście w hotelach, w większości hotelów to jest, dostajecie kartę gościa i w tym momencie, to jest Holiday Pass bodajże to się tak nazywa, i w tym momencie jeździcie sobie za darmo pociągiem w tej we w te, czyli możecie mieszkać na przykład w San Candido, w Dobbiaco, nawet moglibyście mieszkać w Austrii. I tutaj przyjeżdżacie, wysiadacie, przechodzicie i już jesteście na nartach. Tu jest punka, tak to wygląda, bardzo nowoczesny budynek, ciekawy design. Tamtędy przechodzimy z pociągu, natomiast tutaj jest bistro, rent service, ski depot i tak dalej, i tak dalej. Kilka słów na temat regionu narciarskiego Drei-Zinnen. Ja jestem akurat w tym miejscu, tutaj. Tu jest punka, stąd będę wyjeżdżał tutaj na Helm. Tu mamy nową 8-osobową kanapę, tutaj się tym bardzo chwalą. Później na pewno zjadę tutaj w kierunku Sesto. Dalej tutaj dwiema czerwonymi gondolami, potem w kierunku Rudihütte, Croda-Rossa. Tam pokażę Wam wielkiego bałwana. Dzisiaj prawdopodobnie jest duża szansa. Tutaj jest taka trasa 3B, Holzriese. Najstromsza we Włoszech trasa, która jest przygotowywana przez ratraki. I dzisiaj będę miał przyjemność przygotowywać tą trasę na jutrzejszy dzień. Będę mógł jeździć ratrakiem, który przygotowuje tą najstromszą trasę. Doznania są niesamowite, ponieważ wisi się na szelkach tak naprawdę przy zjeździe w dół. A teraz kilka informacji takich już statystycznych a propos tego, ile tu jest kilometrów tras, ile wyciągów. W
Tradycyjnie jeździmy na wysokościach od 1100 około do 2200 metrów. Popatrzcie się, to jest najwyższe Monte Elmo, 2200 metrów. Jest tutaj 86 km tras. Jeździmy po tak naprawdę 5 górkach. Raz, dwa, 3, 4, 5. Na końcu wjeżdżamy aż do prowincji Belluno. Wyjeżdżamy z południowego Tyrolu. Z tych 86 km tras 40 to trasy niebieskie, 38 tras jest to trasy czerwone. Jak widzicie, jest sporo tych czerwonych, tego koloru czerwonego, i 8 km to trasy czarne. I właśnie tutaj Orceliza, najstromsza przygotowywana trasa, 75 chyba procent nachylenia. Oprócz, jeżeli chodzi o wyciągi i koleje, to jest tutaj 20 wyciągów i kolei narciarskich, z czego mamy 6 gondoli, w tym jedna taka duża kolej, coś ala powiedzmy sobie nasz Kasprowy, 4 krzesła i 9 orczyków. Ośrodek jest czynny od połowy listopada do połowy kwietnia. Na dzień dzisiejszy warunki narciarskie są bardzo dobre, jest od 80 do 150 cm śniegu. Dobra, koniec gadania, zapraszam Was na trasy. Pamiętajcie, że część ujęć dzisiaj będzie wstawiana z mojego wyjazdu rok temu, ponieważ sypie, no, co byście widzieli, białą plamę na ujęciach, więc ja będę dokładał swoje opowieści do tego, co będziecie widzieć na ekranie. Także do zobaczenia na stopniu. Jaka się piękna zima zrobiła w południowym Tyrolu. Mówiłem kilka razy, że tu jest 300 słonecznych dni w roku, no ale ja trafiłem na te pozostałe. Z tego co wiem, to jutro powinna być ładna pogoda, pojutrze również, więc następne ośrodki będą nagrywane, następne vlogi z ośrodków narciarskich będą nagrywane przy pięknej pogodzie, a dzisiaj musicie mi wybaczyć, że będę dołączał ujęcia sprzed roku. Ja jestem teraz na, powiedzmy, głównym terenie narciarskim na Monte Elmo. Tutaj, jak widzicie, wyciągów od groma, 4, nowa 8 z tej strony. Tutaj nowa 6, która powstała w ubiegłym sezonie została otwarta. Ośrodek się mocno modernizuje. Tutaj naprawdę można się bardzo dobrze wyjeździć z góry, z Monte Elmo, zjeżdżając na sam dół do Versaco, tam pod Punkę. Mamy kilka wariantów, czarne, czerwone, naprawdę jest co jechać, wszystkie trasy szeroko, świetnie przygotowane. Tutaj z tej strony widzicie, jest oddzielony pas dla tych wszystkich, którzy chcą się trochę poobijać na tyczkach. Znając życie, gdzieś tu pewnie będzie jeździł Paweł Polak ze swoją grupą. Pozdrawiam Pawle, który przyjeżdża tutaj co sezon kilka razy ze swoimi grupami, także jakby ktoś by chciał się potłuc na tyczkach, to polecam skiracingdays.pl. A ja już zjeżdżam na dół, skorzystam z tego krzesła, wyjadę tutaj do góry, a potem przeniosę się tutaj do tej kanapy. Widzę, że, bo tu kiedyś stała trójka, że jest stacja troszeczkę niżej, jest obniżona, tamta trójka gdzieś tam dalej się zaczynała, także tutaj bez problemu można przejechać z jednej do drugiej. Uciekam na dół. A przy okazji będę Wam wstawiał przebitki z zeszłego roku, żebyście zobaczyli, jakie są tutaj piękne widoki. Jadę teraz do góry super nowoczesną kanapą 6-osobową, która została otwarta w zeszłym sezonie, w ubiegłym sezonie. Cieplutko w 4 litery. Kanapa jest podgrzewana, jest też z osłoną. Popatrzcie się, jak jest ładnie wykończona. Tą kanapą dojeżdżamy w kierunku Monte Elmo, potem zjadę w dół i na sam szczyt wyjadę kanapą, która została otwarta dosłownie kilka dni temu. To jest 8-osobowa nowa kanapa, która zastąpiła starą trójkę.
dla tych, co się lubią obijać na tyczkach, a nie przyjeżdżają tutaj z grupami, tylko indywidualnie, to jest taka możliwość. Draizinen oferuje, ma w swojej ofercie taką usługę, że można sobie wykupić po prostu jednodniowe czy kilkudniowe szkolenie z lokalnymi instruktorami i tłuc giganta góra-dół, ile fabryka dała, pod okiem fachowej kadry tutaj z południowego Tyrolu. Jestem już przy górnej stacji kolei na Monte Elmo. Normalnie tutaj macie piękną panoramę. Zaraz wstawię tutaj, zrobię cięcie i wstawię ujęcia z zeszłego roku, żebyście zobaczyli, jak to jest ładnie tak naprawdę. Słuchajcie, mimo takiej pogody oczywiście zawsze można znaleźć pozytywne akcenty. Ja się bardzo cieszę, bo na tych przygotowanych stokach jest około, nie wiem, 5-10 cm świeżego puchu, więc się jeździ obłędnie, bardzo mięciutko. Pod spodem czuć, że jest twardo, jest mieszanina naturalnego i sztucznego śniegu, natomiast na tym jest kilka centymetrów puchu, więc jest genialnie. Lerchenhütte, 1830 metrów nad poziomem morza, mała chata, mała hita położona tuż przy nartostradzie z Monte Elmo w kierunku Croda Rossa. Zapraszam Was na chwilę do środka, chciałbym Wam pokazać. Dzisiaj jest taka pogoda, że myślę, że często będę zaglądał do różnego rodzaju chat, restauracji, barów, żeby Wam pokazać troszeczkę Draizinen. Z drugiej strony, patrzcie, tam słońce się przebija, ale niestety tutaj cały czas sypie. Lerchenhütte to z niemieckiego, z tego co zdołałem się dowiedzieć, bo to nie chodzi o to, że ja to wiem, bo nie znam na tyle niemieckiego, to po prostu chyba modrzew, bo tu widzę, jest dużo modrzewi dookoła, więc to będzie modrzewiowa chata. Zapraszam Was do środka, chodźcie. Patrzcie, ile miejsc na tarasie. Dzisiaj nie ma ruchu tutaj na zewnątrz. Patrzcie, białe złoto, delikatnie pada, jest kilka stopni na minusie. Powiem Wam, warunki są super. No powiem Wam, jest cudownie. No szkoda, że nie mogę Wam pokazać teraz widoków, ale zawsze zrobię przebitki z zeszłego roku. Jestem teraz w miejscu, które nazywa się na górce, która się nazywa Stiergarten. A tak ku woli ciekawości na przyszłość
Tutaj będzie połączenie z austriackim Silnian. Na tą górę będzie wyjeżdżać gondola, potem zjeżdżać w drugą stronę w dół. A normalnie z tej strony widać przepiękną panoramę Dolomitów z oczywiście słynnym Draizinen. Za chwilę Wam to pokażę, zrobię przebitkę z ubiegłego roku. Przepiękne widoki i to jest taka stacja pośrednia, którą przejeżdżamy, jeżeli z Monte Elmo chcemy się dostać na Croda Rossa, na kolejną górkę, zjechać gdzieś do Sesto, do Sexten. Sesto to włoska nazwa, Sexten to niemiecka. Do wioski, która leży tutaj bardziej bliżej gór. Tam też można mieszkać, też można wynająć sobie jakiś apartament, czy mieszkać w hotelu i mieszkać praktycznie przy samym stoku. To jest też droga, którą możemy dojechać do najstromszej trasy we Włoszech, najstromszej przygotowywanej trasy we Włoszech. Oczywiście postaram Wam się to pokazać z ujęciach z zeszłego roku, żebyście widzieli. Stoki są genialne i co ja tutaj miałem kiedyś, w zeszłym roku nawet przyjemność, jak mieszkałem tutaj pod tymi stokami, rano, zanim ludzie dojadą tutaj od strony Versaco na górę, to jest około godziny, półtorej godziny po prostu dziewiczych stoków. Genialna sprawa, a stoki są naprawdę bardzo, bardzo fajne, szerokie, takie dobre czerwone trasy, więc tu jest gdzie pojeździć. Dojechałem już do miejsca, które nazywa się Signaue, zły, przynajmniej tak się wymawia. Tutaj jest połączenie dwóch gondoli. Jedna, która biegnie na szczyt, z którego właśnie zjechałem, druga, która górną stację ma na Croda Rossa, gdzie jadę, gdzie spotkam się z niecodziennymi mieszkańcami. Zaraz wszystko się okaże, z kim będę miał przyjemność się spotkać. Jestem już przy górnej stacji Signaue, u góry Croda Rossa. Jeżeli kiedyś tutaj wyjedziecie na górę, to tu jest niezła ścianka. To, co widać tam u góry, naprawdę jest co jechać. Jak zwykle tak mówię w ten sposób, to znaczy, że jest bardzo stromo. Natomiast ja jadę na Holzriese, na trasę, najstromszą trasę, która jest przygotowywana przez ratraki. Poczekajcie, bo mi sypie w oczy. Najstromszą trasę przygotowywaną przez ratraki we Włoszech. Zaraz się dowiem dokładnie, ile procent nachylenia tam jest. 75 albo 3, coś w tym stylu. Kawałek przejazd płaskim stokiem. A potem będzie rozjazd prosto na czarną trasę, w prawo można to objechać czerwoną i chyba fragment jest taki niebieski zrobiony dla tych, co się troszkę słabiej czują na nartach i boją się aż tak stromych. Już wszystko wiem. To jest właśnie Holzriese i w tej części tutaj jest 72% nachylenia, więc no jest tam stromo. Jest tam stromo. Dzisiaj będę też tutaj jeździł ratrakiem i wyrównywał przed jutrzejszym dniem tę trasę. Będę ją ratrakował. Będzie niezła zabawa, bo tutaj naprawdę jest gdzie spadać w dół.
To jest właśnie najstromszy odcinek Holzwiesy. Jak widzicie, da się tutaj zjechać.